Amerykanie zwijają manatki z jasionki. Nagle i po cichu, jakby chcieli, żeby nikt się nie zorientował. Rzecz jednak w tym, że zorientowali się wszyscy. Media, komentatorzy, a przede wszystkim pewien pan w dalekiej Rosji. I właśnie otwiera entą już butelkę szampana. Bo nie dość, że wszystko idzie po jego myśli, to jeszcze kto inny odwala za niego robotę. W tym odcinku dowiesz się, jak to się stało, że Trump gra w orkiestrze Putina, nawet jeśli jeszcze o tym nie wie. Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Jeszcze kilka miesięcy temu Stany Zjednoczone twardo wspierały Ukrainę, a dzisiaj Donald Trump i jego zastępca obrzucają prezydenta Zełenskiego błotem, blokują pomoc wojskową i nie mają nic przeciwko temu, by Rosja zostawiła sobie zagarnięte na Ukrainie tereny. A teraz USA wycofują jeszcze wojska z polsko-ukraińskiej granicy. A Putin uśmiecha się, bo nie musi robić nic. Wystarczy, że czeka. Obejrzyj ten odcinek do końca, a dowiesz się, kto jest lepszym graczem, Trump czy Putin. I dlaczego Rosja nigdzie nie musi się już spieszyć. Jest czwartek, 10 kwietnia 2025 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam na podcast Świat. Będzie relokacja amerykańskich wojsk z podrzeszowskiej Jasionki, czyli z okolicy lotniska, które... Ta informacja spadła jak grom z jasnego nieba. Amerykanie wycofują się z lotniska w Jasionce pod Rzeszowem. Lotniska, które przez 3 lata było bazą logistyczną do operacji na Ukrainie. To stamtąd na front wyruszała amerykańska broń i to tam USA zainstalowały wszystkie swoje zabawki, które miały odstraszać Rosję. Polscy politycy i polskie media twierdzą, że Amerykanie nie wycofują się z Polski, ale przenoszą się na zachód, do Żagania. Ale równocześnie amerykańska NBC News twierdzi, że administracja Donalda Trumpa chce wycofać z Polski 10 000 żołnierzy, by oszczędzać pieniądze. A te 10 000 wojska to naprawdę bardzo dużo. Połączmy zatem kropki. Donald Trump nie po raz pierwszy daje wyraźny sygnał, że dotychczasowi sojusznicy, czyli Zachód, NATO, w tym także Polska, niespecjalnie go interesują. Amerykański prezydent bardzo chce natomiast zakończyć wojnę na Ukrainie. Nieważne jak, byle szybko. I stąd te wszystkie decyzje, mówi gość tego odcinka Arleta Bojke, dziennikarka kanału Zero i autorka podcastu o Rosji i Putinie Koniec Świata. No nie da się patrzeć na politykę Donalda Trumpa oddzielnie, na każdą jego decyzję, trzeba na nią patrzeć jako na całość. No i co się dzieje w tej chwili? Toczą się negocjacje w sprawie potencjalnego rozejmu na Ukrainie. No i co? Jasionka jakoś oddzielnie? Da się z tego wyjąć? Da się tego nie łączyć z tym, że Donald Trump rozmawia z Władimirem Putinem? No nie da się. Nie wiemy, o czym panowie rozmawiają i to jest chyba nasz największy problem, nasz Zachodu, nasz Europy, że my nie wiemy, na co oni są umówieni, wiemy tylko, że Donald Trump mówi, że Władimir Putin chce pokoju, Władimir Putin też łaskawie mówi, że chce pokoju, ale żadne jego działania na to nie wskazują. Ukraina cały czas płonie. Właściwie nawet nie wiemy tego, jakie ewentualne warunki postawił Donald Trump Władimirowi Putinowi, bo Ukrainie postawił całą listę, no a jeżeli z drugiej strony spróbujemy taką listę zrobić, jeśli chodzi o stronę rosyjską, no to jej nie ma. Jest jeden warunek. Siądźcie do stołu rozmów i przestańcie strzelać. No to się niejako łączy, dlatego mówię, że o jednym warunku, no bo jedno bez drugiego nie istnieje, ale nie ma żadnych metali, nie ma żadnych wyborów, nie ma żadnego, nie kandydujesz w stosunku do Władimira Putina, tak jak w stosunku do Wołodymyra Zełenskiego, więc jest Ukraina pod ścianą, która musi spełnić całą listę warunków Donalda Trumpa i Władimir Putin, który siedzi sobie wygodnie w fotelu i obserwuje to show i myślę, że bardzo mu to wszystko pasuje. No i oczywiście rosyjska propaganda pokazuje to wycofanie amerykańskich żołnierzy jako gest dobrej woli ze strony Ameryki, że Ameryka zrozumiała, że jednak nie trzeba podchodzić tak blisko rosyjskich granic, bo to jest przecież ten pierwszy warunek, że Rosjanom nie podobało się to, że NATO zbliża się do rosyjskich granic, że coraz więcej amerykańskich baz jest przy rosyjskich granicach. Jak cofniemy się kilkanaście lat wstecz, to każda amerykańska obecność, w Polsce również, bazę w Radzikowie sobie przypomnijmy, ile było krzyku ze strony rosyjskiej propagandy.
Więc jeśli się cofniemy do tych pierwszych rosyjskich warunków, no to wycofanie się, nawet jeśli tylko o kilkaset kilometrów amerykańskich żołnierzy, jest dokładnie spełnieniem tego, co chcą Rosjanie. Więc może okazuje się, że to w tych rozmowach, których treści nie znamy, że to jednak Władimir Putin stawia warunki Donaldowi Trumpowi, bo trochę zaczyna to tak wyglądać. Co o tej jasionce prawdopodobnie myśli sobie Putin, jak to zobaczył w telewizji? Jeżeli to jest zaskoczenie dla Władimira Putina, no to myśli sobie, że Donaldowi Trumpowi bardzo zależy na tych rozmowach pokojowych, na rozmowach z nim, na tym, żeby doprowadzić do rozejmu, a docelowo zakładamy do pokoju na Ukrainie i że zależy mu na tym na tyle bardzo, że wycofuje amerykańskich żołnierzy dalej od rosyjskich granic, bo gdziekolwiek by to nie było, to będzie dalej od rosyjskich granic. Więc Władimir Putin siedzi i myśli sobie, temu facetowi zależy na tym, żeby ze mną rozmawiać. A nawet jeżeli był uprzedzony, nawet jeżeli oni o tym rozmawiali ze sobą, no przecież były rozmowy telefoniczne, nie znamy ich pełnej treści, nie mamy stenogramów z tych rozmów, nawet jeżeli on był uprzedzony, nawet jeżeli o to może poprosił Donalda Trumpa, to tym bardziej siedzi i sobie myśli, spełnił mój pierwszy warunek, to może postawię następny. Nie było takiej sytuacji w historii, na pewno w historii najnowszej, kiedy polityka ustępstw wobec Rosji, a na pewno nie było takiej sytuacji, żeby polityka ustępstw wobec Władimira Putina długofalowo dawała efekty. Dasz palec, weźmiemy rękę. I Władimir Putin na pewno myśli sobie w takiej sytuacji, oni się wycofują, zaczynają robić to, o co nam chodzi, no to chyba poprosiliśmy za mało. Innymi słowy, za chwilę Władimir Putin poprosi o coś jeszcze. Władimir Putin albo później poprosi o coś jeszcze, albo zażąda czegoś jeszcze, bo tego też nie wiemy, w jakim tonie te rozmowy się odbywają. Słyszymy o dobrym klimacie i słyszeliśmy nieraz od Donalda Trumpa, że on potrafi znaleźć wspólny język z Władimirem Putinem, ale jeżeli na tym etapie, kiedy jeszcze nic się nie zadziało, jeszcze nie mamy stołu rozmów w sprawie rozejmu, nie mówiąc już o pokoju, a już mamy decyzję o wycofaniu amerykańskich żołnierzy, to rosyjskie warunki na pewno będą się zmieniały. Rosjanie na pewno będą grali o więcej i na pewno będą dalej licytować w górę. Skoro mogą, no to będą licytować dalej, będą chcieli kolejnych ustępstw. Jak one będą wyglądały, nie wiem, no nie zakładam, żeby chodziło im na tym etapie, czy żeby to było możliwe, żeby chcieli Kijów, ale być może, jeśli chodzi o te terytoria ukraińskie, chociaż to, że oni się wycofają, chociaż nie wiem, z metra ziemi, też nie chce mi się w to wierzyć, ale być może uznanie Osetii i Abchazji, jeśli chodzi o Gruzję, jako na razie to są, Rosja uznaje je za oddzielne republiki, ale być może uznanie tutaj czegoś, być może Naddniestrze, być może jeszcze jakieś inne kontrakty, konszachty, jeśli chodzi o Bliski Wschód. Ta sieć powiązań jest tutaj bardzo duża i myślę, że to nie jest tylko gra, czy te rozmowy Trump-Putin nie dotyczą tylko i wyłącznie Ukrainy, tylko jest tutaj jakaś piętrowa umowa dotycząca także innych miejsc świata, ale jeżeli na takim etapie, naprawdę powtórzę, kiedy nikt jeszcze przy stole rozmów nie siedzi, Amerykanie już się wycofują z jasionki, no to na pewno tych rosyjskich żądań będzie więcej. Arleta Bojkę, dziennikarka Kanału Zero i autorka podcastu o Rosji i Putinie Koniec Świata, jest gościem tego odcinka podcastu Świat. Już za chwilę dowiesz się, na co w takim razie liczy Władimir Putin i co teraz zamierza zrobić, by dopiąć swego. Przypominam, że pod tym odcinkiem możesz zostawić swój komentarz oraz lajka. Napisz, co myślisz o strategii negocjacyjnej Donalda Trumpa i Władimira Putina. I koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu. We'll see what happens, but we're down to the final moments. Donald Trump obiecywał, że zajmie się kwestią wojny na Ukrainie już pierwszego dnia i szybko doprowadzi do jej zakończenia. Od czasu, gdy wrócił do Białego Domu, rozmawiał już co najmniej 2 razy z Władimirem Putinem i wysłał do Moskwy swojego zaufanego człowieka, Steve'a Witkoffa. A w Arabii Saudyjskiej zorganizował już rozmowy swoich ludzi z Rosjanami. Plus oczywiście zrobił sporo dla Rosji, a Ukrainie na jakiś czas odciął pomoc wojskową i dane wywiadowcze i dość niepochlebnie wyrażał się o ludziach najechanych przez Rosję Putina. Co z tego wyszło? Na razie niewiele. Rozmowy pokojowe są na bardzo wstępnym etapie, a Rosja i Ukraina na razie wstrzymały jedynie ataki na infrastrukturę. Trump mówi, że Putin chce pokoju, a Putin potwierdza i pokazuje, że tak bardzo chce pokoju,
że wydaje kolejne rozkazy bombardowania bloków mieszkalnych, szpitali, szkół, a na Ukrainie giną dziesiątki czy nawet setki cywilów, w tym dzieci. A te szybkie negocjacje trwają już, w momencie gdy nagrywam ten odcinek, 2 miesiące. Amerykańscy dyplomaci jak Marco Rubio czy wiceambasadorka przy ONZ mówią już wprost, że Putin gra na czas. Władimir Putin gra na czas, bo ten czas pracuje na jego korzyść. Jeżeli popatrzymy, co się dzieje. Stany Zjednoczone, Europa na linii konfrontacyjnej. My w Europie niby wypracowujemy porozumienia, niby próbujemy tworzyć te koalicje chętnych, ale cały czas mamy Viktora Orbana na przykład i cały czas mamy całą grupę państw, która jest bardzo sceptyczna. Nie ma mowy w tej chwili o żadnej jedności na kontynencie europejskim, a na rozbicie jedności, czy na to, żeby tej jedności nigdy nie było, Rosja grała przez lata. Teraz dodatkowo właśnie ma jeszcze Władimir Putin linię kolizyjną Waszyngton-Bruksela, odsła o obronność, o to, że Europa robi za mało, to co powinien robić Władimir Putin, jeżeli wszystko idzie po jego myśli? Powinien coś wkładać palec w szprychy i temu procesowi przeszkadzać? Nie, Władimir Putin siedzi, patrzy i czeka i gra na czas, bo widzi, że z każdym kolejnym dniem jest w coraz lepszej sytuacji negocjacyjnej i trudno się właściwie z jego punktu widzenia temu dziwić. Donald Trump co prawda mówi, że jeżeli nie siądzie do stołu rozmów, to na niego też nałoży sankcje, ale na razie nakłada sankcje na prawie cały świat, ale na Rosję i na Białoruś nie. To Władimir Putin rozumie, że jeszcze tego czasu trochę ma, że jeszcze może trochę pograć, jeszcze może poobserwować, jeszcze może zebrać kolejne dane, jeszcze może się zastanowić, a co tu jeszcze zrobić, żeby było korzystniej dla nas i jeszcze może trochę potestować tą cierpliwość Donalda Trumpa. Okazało się, że ma jej Donald Trump bardzo mało do Ukrainy. Widzieliśmy wszyscy, co się stało w gabinecie owalnym, jak wybuchowa to była atmosfera. Czy to była ustawka, czy nie, chyba nigdy się nie dowiemy, ale na pewno przejdzie to do annałów dyplomacji albo antydyplomacji, ale okazuje się, że do Władimira Putina Donald Trump i cała amerykańska dyplomacja ma bardzo dużo cierpliwości i na razie to są tylko takie pomruki, że będą sankcje, jeśli nie siądziecie do stołu rozmów i właściwie nic więcej. Ja nic więcej ze strony amerykańskiej nie słyszałam i na pewno nie słyszałam takich tyrad o dyktatorze bez wyborów pod adresem Władimira Putina, na jakie pozwolił sobie Donald Trump w stosunku do Wołodymyra Zełenskiego. To w co teraz będzie grał Putin, siedząc i czekając? Będzie cały czas powtarzał to, co powtarzał przy okazji któregoś tam pochukiwania ze strony Trumpa, że to wszystko się opóźnia, że jest dobra atmosfera, cenimy sobie te dobre relacje. On w to będzie grał. Władimir Putin będzie pewnie powtarzał cały czas, że on chce długotrwałego pokoju, a że żeby to był długotrwały pokój, który będzie wszystkich satysfakcjonował, to muszą być spełnione wszystkie warunki. Tutaj jeszcze Władimir Putin na pewno wykorzystuje ten czas, żeby poprawić swoją pozycję negocjacyjną, jeśli chodzi o terytoria, czyli obwód kurski powinien być wyczyszczony. Tutaj Ukraińcy próbują wchodzić do obwodu białgorodzkiego, żeby tutaj jednak jakiś swój palec, nogę postawić, żeby to była jakaś kość niezgody w negocjacjach. Każdy zbiera karty. Szykując się do tego, że pewnie w którymś momencie do tego stołu rozmów trzeba będzie usiąść, to każdy chce mieć tych asów w rękawie jak najwięcej i to nie jest tak, że w tych negocjacjach będą tylko 4. Może ich być zdecydowanie więcej, albo przynajmniej figur jest zdecydowanie więcej, i każdy te figury teraz próbuje sobie sprawdzać, czy próbuje sobie gromadzić i nie gra się tutaj fair. To nie jest uczciwa gra, tylko musimy brać pod uwagę, że każdy tutaj będzie grał jak może i nikt, myślę, że strona ukraińska też nie bierze pod uwagę takiej kategorii, że coś może być ciosem poniżej pasa, tylko wszyscy wiedzą, że to jest gra o życie dla Ukrainy i Władimir Putin, w jego interesie leży cały czas powtarzanie, zapewnianie Donalda Trumpa, że przecież on chce usiąść do stołu rozmów, a jednocześnie niesiadanie do tego stołu rozmów i obserwowanie tego, co się dalej będzie działo, jak dalej będziemy się kłócili, jak bardzo Europa będzie chciała tę Ukrainę wspierać, a kiedy się w końcu znudzi, jak bardzo się ten proces cały ukraiński rozmyje, a jak bardzo jeszcze ta Europa pokłóci się ze Stanami Zjednoczonymi, ilu jeszcze żołnierzy Donald Trump wycofa, dokąd ich przeniesie, co na to wszystko Chiny. Im więcej wiemy, tym łatwiej nam grać. Władimir Putin też wie, że Donald Trump ma bardzo dużo rzeczy na głowie i że otworzył sobie kilka frontów. Na Bliskim Wschodzie, mimo tego, że ten rozejm zawarto na dzień przed jego inauguracją, to był taki piękny wstęp do drugiej kadencji Donalda Trumpa. Rozejm wynegocjowany właściwie przez demokratów, ale Donald Trump szedł cały na biało, kazał wszystkim przestrzegać tego, co zostało wynegocjowane, zmusił właściwie Benjamina Netanyahu do tego, ale zmusił go na chwilę. Okazuje się, że
Tam znowu jest bombardowanie. Pytanie, czy to jest gra na to, co Trump właściwie powiedział, zamieszczając film w mediach społecznościowych. Czy to jest gra na wysiedlenie rzeczywiście Palestyńczyków i jest tutaj jakiś bardziej dalekosiężny plan. Ale tu jest jeden front. Drugi front to są te cła, a te cła to jest właściwie kilkadziesiąt frontów naraz. Donald Trump pewnie teraz będzie po kolei przyjmował wszystkich petentów, którzy będą chcieli przyjechać do Waszyngtonu i się dogadać co do tych ceł, więc Donald Trump ma co robić. Ma tych rozpraszaczy bardzo dużo i nie będzie się skupiał w 100% na Rosji. Nie wierzę, że jest tak, że Donald Trump wstaje codziennie rano i myśli sobie, kurde, oddzwoni dzisiaj ten Putin, czy nie oddzwoni ten Putin? No powie dzisiaj, że siądzie do stołu rozmów, czy nie powie? Myślę, że to jest po prostu któryś punkt na jego to-do list, na jego liście problemów świata do rozwiązania, no bo przecież Donald Trump chce stworzyć świat taki, jakim on by chciał go widzieć. I tutaj jest ewidentnie taka ambicja historyczna, którą ma też Władimir Putin. Oni są tutaj bardzo podobni, bo Władimir Putin jakby się chciał zapisać w podręczniku historii chyba każdego państwa świata, bo od Ameryki Południowej przez Afrykę, po Europę i po Amerykę oczywiście też, gdzie nie spojrzymy, to jakieś rosyjskie tropy i ślady znajdziemy, no to tak samo teraz Donald Trump chce się zapisać w historii jako ten, który zmienił zasady handlu, jako ten, który zmienił zasady gry tej transatlantyckiej, zmienił zasady tego sojuszu, zmienił właściwie zasady funkcjonowania świata, jako ten, który pokazał, że amerykański prezydent może wszystko i że jest właściwie jedyną osobą na świecie, która może wszystko, nawet może posadzić do stołu rozmów Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego, żebyśmy zatoczyli koło. Z tego, co mówisz, wynika, że to Putin zrobił Trumpa w balona, a nie odwrotnie, jak na razie. Jestem gotowa powiedzieć, że na razie to Putin robi Trumpa w balona. Ostateczny rezultat tej ich gry w balona będzie można pewnie ocenić może za kilka miesięcy, a może dopiero za kilka lat, bo ta gra się po prostu cały czas toczy i nigdy nie wiemy, kto jaką kartą ostatecznie zagra i jaki to będzie miało wpływ na ten końcowy rezultat. Ale na razie Władimir Putin siedzi sobie wygodnie na Kremlu, nie musi się męczyć, nie musi robić nic, a wszystkie okoliczności grają na jego korzyść. I to bardzo słychać z rosyjskiej propagandy, z wypowiedzi rosyjskich urzędników, że im ta sytuacja pasuje. Im obserwowanie, jak Donald Trump kłóci się z całym światem, jak Donald Trump ustawia w szeregu Europę i mówi za mało, za mało, za mało, im to jest w to mi graj. Żeby Stany Zjednoczone i Europa miały kosę, mówiąc kolokwialnie, jest im w to mi graj, żebyśmy my w Europie też nie potrafili stworzyć jednego frontu, a to się w tej chwili wszystko dzieje, bo im więcej jest problemów, tym trudniej nam się dogadać, no i im więcej jest problemów poza tym, co się dzieje na Ukrainie, tym my jesteśmy wszyscy bardziej zajęci zupełnie czym innym niż tym, co Władimir Putin robi na Ukrainie, czyli ostrzeliwuje na przykład 2 razy w ciągu jednego tygodnia Krzywy Róg, czyli miasto prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, co musi być symbolem. Władimir Putin lubi takie symbole. On pokazuje takimi małymi rzeczami, wbija szpileczki i pokazuje, a strzelam, bo mogę. Jak on to zrobił, tenże Putin, że teraz przez tyle lat był w zasadzie nacenzurowanym, był wyklęty przez Europę, a teraz sobie siada w fotelu, zapala cygaro, czy cokolwiek tam pali albo nie i czeka i patrzy i jest super. Najlepsze z jego punktu widzenia jest to, że to nie Władimir Putin zrobił, tylko Donald Trump, kiedy przyszedł do władzy, uznał, poniekąd słusznie, no nie da się tutaj mu odmówić słuszności, że nie da się rozwiązać problemu wojny na Ukrainie bez rozmów z Władimirem Putinem, bo nie da się. No, musiałaby to być inwazja na Rosję, zatknięcie na Kremlu flagi NATO. No, nikt nie jest w dzisiejszym świecie na to gotowy, żeby otworzyć front wojny z Rosją, że teraz NATO atakuje, wyzwala ukraińskie terytoria, atakuje Rosję i nie trzeba z tą Rosją rozmawiać. Obiektywnie patrząc, no to nie da się rzeczywiście tego konfliktu zakończyć bez Władimira Putina. No, Donald Trump patrzy na to bardzo pragmatycznie, niespecjalnie go interesują jakieś tam zarzuty postawione przez Międzynarodowy Trybunał Karny. On po prostu wie, że Putina w tym procesie potrzebuje. Myślę, że po prostu Donald Trump uznał, że jest na tyle sprytny, na tyle ma dużo instrumentów nacisku, że z Władimirem Putinem sobie poradzi, ale zastanawiam się, czy dalej myśli w ten sam sposób. Ja rozumiem, że narcystyczne osobowości z trudem przyznają swoje słabości, ale myślę, że jak patrzę, jak długo to trwa, to zaczęłam się w pewnym momencie zastanawiać, czy on sam się nie zaczął zastanawiać, a po co właściwie mi to było, może trzeba ich było tam zostawić, chcą się
bić to niech się biją, my po prostu przestaniemy pomagać, no tylko, że wiemy, co by to znaczyło. Tylko trzeba pamiętać jeszcze, że z punktu widzenia Waszyngtonu ten front ukraiński wygląda zupełnie inaczej niż z punktu widzenia polskiego. Z ich punktu widzenia jest to jakaś mała kropka na mapie, która pochłania, patrząc też tak na ten język Donalda Trumpa, która pochłania dużo amerykańskich pieniędzy, więc my tych pieniędzy nie chcemy w tą dziurę wrzucać, ale Donald Trump nie niuansuje. Donald Trump nie rozumie, myślę, takich błahostek z jego punktu widzenia, czyj będzie Donieck, czy on tam będzie ostatecznie rosyjski, czy ukraiński. Skończmy to, niech ludzie przestaną ginąć, on to przecież też powtarza jak mantrę, więc tych wszystkich europejskich niuansów i tej specyfiki polityki rosyjskiej obserwowanej przez lata, Czeczenia, Gruzja, Krym, Donbas, teraz cała Ukraina, że on tego tak nie rozumie, on myśli o tym w zupełnie inny sposób. Jesteśmy w takim razie w stanie powiedzieć, jak Putin tego dokonał, że teraz ma taki komfort? Putin ma teraz taki komfort negocjacji, bo wyczekał. Bo nie wycofał się nawet po porażkach z Ukrainy, bo zrozumiał, że on ma ludzi dużo, już Stalin mówił, że w Rosji ludzi mnoga. Jego było po prostu stać na to, żeby tę machinę wojenną w Rosji rozkręcać, żeby te fabryki pracowały na 3 zmiany i niech ci ludzie sobie na tej Ukrainie giną. Może nie odnosimy tam wielkich sukcesów, ale przyjdzie taki moment, kiedy przekujemy to w sukces. Władimir Putin był cierpliwy po tej pierwszej, druzgocącej porażce, kiedy mieli zająć Kijów w 2 dni i musieli się spod tego Kijowa wycofać. Okazało się, że Ukraina obroniła swoją państwowość, Rosja przelicytowała, albo miała złe wyliczenia, albo rzeczywiście rosyjska armia istniała tylko na papierze, okazało się, że w praktyce to była zupełnie inna armia i potem jak wszyscy się śmiali z tej drugiej armii świata, Władimir Putin powiedział nie, walczymy dalej, nawet jeżeli zajmujemy 200 metrów w 2 tygodnie kosztem 2000 żołnierzy, to dalej tam będziemy, dlatego że sytuacja geopolityczna się zmienia i ona może się zmienić na naszą korzyść. I Władimir Putin wyczekał ten moment i teraz jest ten moment, kiedy on może siedzieć, czekać, patrzeć i właściwie czekać dalej, aż przyjdą jeszcze raz i jeszcze raz poproszą, żeby usiadł do stołu rozmów. Arleta Bojk, dziennikarka kanału Zero i autorka podcastu o Rosji i Putinie Koniec Świata, opowiadała o tym, jak to się stało, że Putin ogrywa Trumpa jak dziecko i co może stać się dalej na Ukrainie. A co ty myślisz? Pod tym odcinkiem zostaw swój komentarz. Nowe odcinki podcastu Świat możesz znaleźć w każdy czwartek i w każdą niedzielę na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. Jesteśmy także na Instagramie, na Threads czy na Facebooku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat. Subskrybuj nas, jeśli jeszcze tego nie robisz i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.